Oto przepis na pyszną, uniwersalną kiełbasę. Świetnie smakuje z grilla lub na gorąco z wędzarni. A jak coś zostaje, to i na zimno smakuje zacnie. Wstępne informacje są ważne, ale jak chcesz, możesz je pominąć, a poczytać sobie potem na blogu. Witam Was serdecznie. Jak zwykle wieczorowa pora 22:42 na mojej kuchence, więc czas się wziąć za robotę. Bo przecież nie pójdę spać, bo za wcześnie. Jak kto lubi. Za dwa dni będę miał takiego większego grilla. Na tyle dużego, że będę jechał na 2 grille naraz. No i też mam jeszcze obawy, że może być za mało. Dlatego też dodatkową rzeczą, która się pojawi na tym grillowaniu, to będzie kiełbaska na gorąco. Ja tak od początku tego roku mam takie jazdy właśnie na kiełbaskę na gorąco prosto z wędzarni. Pod koniec ubiegłego roku też już mi te smaki tak chodziły. I wydaje mi się, że przez jakiś czas jeszcze będę w tym kierunku działał, bo gorąca kiełbaska wyjęta z grilla jest rewelacyjna, zwłaszcza to jest własnej roboty kiełbaska. Ale ja tą i tamte poprzednie wykonywałem w wędzarni. I można powiedzieć kiełbasa grillowa jak najbardziej. Gdyby to była kiełbasa grillowa, należałoby w 100% ją wykonać tylko i wyłącznie na soli zwykłej, niepeklującej. Ja tutaj 1/3 dałem soli peklującej. Jest to razem 60 gramów soli, bo tego jest 4 kg. Muszę po kolei. 4 kg mięsa, 3 kg łopatki, 1 kg takiego całkiem porządnego, chudego boczku. Przyprawy. Jak już powiedziałem, 60 gramów soli, z czego 40 gramów to jest sól zwykła i 1/3 niewielka ilość soli peklującej dla lekkiego podtrzymania kolorku, ponieważ ja to nie będę obrabiał w temperaturze wyższej niż 120 stopni. Uwędzę do ładnego kolorku i potem to podpiekę w wędzarni. I taka właśnie kiełbacha prosto z wędzarni, gorąca, trafi od razu na stół. I można powiedzieć w pewnym sensie grillowa, choć trochę w niższej temperaturze obrabiana. I ten przepis można bezpośrednio przełożyć na grilla, tylko wtedy tę 1/3 soli peklującej też należy z tego wywalić. Tam są wyższe temperatury i już żadnej peklosoli do grillowanych czy pieczonych mięsiw nie wprowadzać. Pozostałe przyprawy to jest tak. 3 łyżeczki czarnej gorczycy. Gorczyca to wiadomo, smak musztardy. Czarna to jeszcze dodatkowo taki posmak chrzanowy i to będzie dość fajnie obecne w kiełbasie. Na to liczę. 2 łyżeczki czarnego pieprzu, no to po to, żeby takiego lekkiego pazurka nadać, ale 2 łyżeczki to ilość to jest taka stonowana ilość. I 2 takie bardzo fajne podkreślniki aromatów i smaków. 1 łyżeczka suszonej cebulki i 1 łyżeczka suszonego zmielonego czosnku. To wszystko oczywiście dodam do mięsiwa i dodam jeszcze słoiczek jogurtu naturalnego własnej roboty. 150-200 ml powinno wystarczyć. Wszystko to zmieszam. A jak to będę mielił? Będę mielił to tak, że łopatkę mniej więcej na pół podzielę, czyli pookrawam to co tłustsze i zmielę na drobnym. Boczek w całości zmielę na sitku 8 mm, a pozostałą część łopatki, tą ładniejszą, na szarpaku. Zmielę, przyprawię, wymieszam i wstawię do lodówki. Jutro się do tego wrócę po to, żeby jeszcze raz to wymieszać, wyrobić i napełnić jelita wieprzowe. Po to, żeby przez całą noc w chłodni powisiało i następnego dnia z rana zacznę to osuszać, porządnie porozgrzewać, wędzić. No i tak będę cyrkulował, żeby na imprezę była gorąca kiełbaska. Wystarczy gadania, resztę zobaczycie, co się dzieje. Zaczynam. Mięsiwo oczyszczam i okrawam tłuszczyk, ale ze sporą ilością mięsa. To zmielę na drobno. Boczek mielę na sitko 8 mm, a czyste mięso rozdrabniam na szarpaku.
Dodaję przyprawy, jogurt i mieszam. Przekładam do dopasowanej miski i wstawiam do lodówki na 1 dzień. Następnego dnia wyrabiam, dodając szklankę lodowatej wody i ładuję na dziewarkę. Napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm i skręcam w odcinki, tak 15-20 cm. Jak widać, trochę tego mam. Nakłuwam, by resztki powietrza mogły się wydostać. Rozwieszam i wynoszę do chłodnej spiżarni. Następnego dnia suchą kiełbasę wieszam w wędzarni i wędzę w 60 stopniach drewnem bukowym. Uruchamiam generator dymu. Jak wspomniałem, dziś na moim tarasie dzieje się wiele. 2,5 godziny później kończę wędzenie i zaczynam podpiekanie. Instaluję w kiełbasie termometr i ustawiam 120 stopni, już bez dymu. Teraz w kiełbasie jest 40 stopni Celsjusza, a oczekuję 67-68. Kominek zamykam. Cel osiągnięty, można próbować. Ten otworek to po termometrze, ale dzięki niemu lepiej widać soczystość tej kiełbasy. Doczekałem się na gorąco, ale ciekawe, czy się będę mógł nią pochwalić, bo to różnie w życiu bywa. Jakie ja mam wrażenie? To jest mniej istotne. Mi to smakuje. Pytanie, czy gościom to smakuje. I czy goście będą się chcieli pokazać. 3 razy nie trzeba mnie prosić, nie? Dzień dobry wszystkim. Ojej, No zobacz. Ja sobie odkroję, dobra, wezmę całą. Nie utrzymasz, weź na widelcu. Gorąca. No kurczę. Da się jeść? Mi daleko do. Nieprawda? Jadłem twoją kiełbasę, nie jest zła, jest bardzo dobra. Jadłeś u mnie swoją kiełbasę. Ale ty ją zrobiłeś. No tamtej pory robię cały czas, ale jest genialne. No to pamiętajcie, trzeba robić własne wyroby domowe. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, bo my to już dzisiaj nie będziemy nagrywać. Nie, będziemy. my będziemy jeść kiełbasę. O, dokładnie. Na razie, trzymajcie się, hej.
A gościu u mnie oczywiście Micho z Miłośników i MK4 Garage. Link do jego vloga macie na ekranie, wpadnijcie i pozdrówcie go ode mnie. A na ekranie widzicie kiełbasę, która po spotkaniu została. Nadal świetnie się prezentuje i zacnie smakuje na zimno. Spróbujcie sami. Smacznego!